Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z testów, obserwacji już pod koniec sezonu grzewczego, ale jeszcze dosyć ciekawie to wyszło. Ogrzewania mojego domu, czyli dom mój ogrzewany poprzez grzejniki. Może inaczej, może grzejniki przenoszą ciepło do domu, ale do grzejników ciepło jest dostarczane pompą ciepła monoblok 6 kW. Żeby tego było mało, jak świeci słońce, to i kolektory solarne też wspomagają centralne ogrzewanie, ale jeszcze bardziej dziwnym w tym wszystkim jest bufor ciepła 900 litrów. Także to już w ogóle ten układ nie ma ładu ani składu. Dom ogrzewany 160 metrów. Na razie poddasze jest nieużytkowe. 110 bezpośrednio grzejnikami, reszta stratami, ale też to ciepło skądś musi tam się znaleźć. I słuchajcie, mamy bufor 900 litrów, pompę ciepła 6 kW, kolektory słoneczne, grzejniki 100 litrów. Także pompa ciepła musi ogarnąć 1000 litrów wody, dodatku w ogrzewaniu grzejnikowym. Także zapraszam do oglądania, jak kogoś to ciekawi. Lecimy. Dobra, bierzemy się za pierwsze odczyty. Tak, co 22 mniej więcej. Będzie prościej średnią ze stacji pogodowej łapać. Także mamy tutaj do góry nogami, ale 83,699 widać 83,699 to jest ile gigajouli pompa ciepła wyprodukowała już. Później ile gigajouli poszło z bufora na centralne ogrzewanie. Tu mamy 36, dobrze mówię, 36,205. Dobra. No jeszcze z bufora nam wychodzi jedna energia, czyli 2,84 na ciepłą wodę użytkową. Wróć, idziemy w tę stronę. Temperaturę średnią będziemy brać z stacji pogodowej. Ja tą stację pogodową chyba sobie, znaczy ten odbiornik przyniosę, tylko nie wiem, czy mi sygnał będzie łapało, ale chyba tam sobie przyniosę, bo będzie prościej. Bo tak naprawdę mnie te zewnętrzne temperatury interesują, ale z drugiej strony mam i na pompie ciepła. Wykres z pompy ciepła też będzie 24-godzinny, tylko no mówię, przy następnym na razie będziemy sobie przy okazji obserwować jej pracę. Ja tam wolę bez tego. I średnią będziemy sobie też tutaj brać z całodobową średnią. To jest dzisiejsza doba, która się pomalutku kończy. No szkoda, że sobie wczoraj nie zacząłem tego testu, bo fajnie by było. Jak widzicie, jest średnia minus 0,4. Najwyższa temperatura plus 1,5, najniższa minus 1,9, ale mamy, gdzie jest? Tu jest, ale zobaczcie, wilgotność średnia jest 81%. Także jest mała wilgotność, co nam się przekłada na brak defrostów praktycznie przez małą wilgotność, nie? Także leci sobie układzik. Tak jak widzicie, ci co sobie chcą gazy poobserwować, inne rzeczy. Minus 4 jest na zewnątrz, pompa ciepła minus 8,8 wyrzuca tego powietrza i 34 wpada, 33,4 wylatuje nam do bufora. Od razu tak jeszcze chwilowe COP z ciekawości, przepływy i tutaj mamy chwilowe, mamy 5,2, tak, przy poborze 1666, czyli tu mamy jakieś 3,5 mniej więcej średnie, znaczy średnie chwilowe
chwilowe nie interesuje, mnie interesuje no przynajmniej na dobowe. A tutaj jak się wczyta, jak widzicie przy temperaturze 1,5 na minusie 33 stopnie idzie na grzejniki i w domu jest 22 stopnie. Także nie ma problemu, jak cały czas się tą temperaturkę utrzymuje, to jest fajnie. No i krzywa grzewcza też sobie ustaliła, że idziemy tutaj w aplikację. Krzywa sobie ustaliła, że będzie na razie grzane na 34. To jest zadana bufora, do tej dąży. A tutaj zawsze 1 stopień więcej. Znaczy zawsze, ja akurat mam delta 1 stopień. Tego pilnuję. Dobra. Koniec tego biedolenia, także będą pomiary i co z tego, a później to się jakoś, znaczy to jest na kartę sobie to wszystko rozpiszę, co weszło do bufora, co wyszło z bufora. Zapowiadają chyba ze 2,1 przymrozki, później na plusie, ale cały czas ma być tak pochmurnie, czyli kolektory za dużo nie będą wspomagać i fajnie będzie to widać, czy straty właśnie przy maksie są większe, mniejsze na buforze jak przy gry, bo jednak tam no, te frosty były dosyć długie i algorytm pracy i cała reszta. Powiem wam, tutaj jest na pewno na plus. Dobra, lecimy. Lecimy. Drugi spis powszechny, tylko muszę zaczynać od tej strony, bo później tak sobie wszystko zapisuję. I tak mamy z bufora na dom 36,439. Wężownica CWU już mamy 2,100. Pompa ciepła mamy 83,951. Zużycie energii jest 21,68, czyli 21,7. Widzicie, tak pompa ciepła pracuje. Zaraz jeszcze idziemy do średniej temperatury. Na razie nie pracuje, bo dalej naładowało układ. Ono tak sobie pracuje, że jak ma na przykład zadaną 30 stopni, to musi spaść do 28 i później grzeje do 31. Także w takich 3 stopniach sobie pracuje. I tutaj do pomiarów jeszcze mamy średnia temperatura 0,3 stopnia i średnia wilgotność 67%, także no wilgotność mamy bardzo niską. Jeszcze, o właśnie, w historii od razu sobie jeszcze wejdę. I oj, przepraszam. I jak widzicie, temperatura nam tutaj się tak wahała. Dopiero około 5 godziny, jakieś 5 stopni się zrobiło. Ale ogólnie bardzo zimno, wiatr mocny. Taki chamski wiatr, znaczy nie mocny, no 15 na godzinę to już nie było, ale taki zimny, chamski wiatr. Kierunek cały czas idzie od północy, tak, west, tak mówię dobrze? Tak, chyba od północy jakoś, to nord, nie, tu jest nord, no tu jest nord, tak, nordwest, od północy, tak, że ten zimny strasznie wiatr i słonko było, jak widzicie, o tak, chmura za chmurą i słońce i piki po 130% instalacje cisnęły, ale najwięcej tego słońca to się pokazało dopiero po, mamy tutaj gdzieś godzinowy, coś po 12, także nawet kolektory nie zaczęły, nie miały co za bardzo popracować i powspomagali. Dobra, zobaczymy jak to wyszło. A będę się to starał na bieżąco też podsumowywać, później całościowo, czyli mamy na centralne ogrzewanie poszło 65 kWh ciepła, na CWU poszło 4,4 kWh ciepła, pompa ciepła wyprodukowała 70 kWh ciepła, zużycie 21,7, to nam daje COP 3,22, średnie COP na tą dobę przy temperaturze 0,3 na plusie, średniej temperaturze 0,3 na plusie i wilgotności 70%. Także powiem wam, jak na 0 stopni bardzo ładnie to się COP trzyma i jak widzicie strata jest praktycznie 0,6 kWh ciepła pomiędzy tym co wyprodukowała pompa ciepła a tym co wyszło no na CWU i na CO. Także bardzo fajnie to wygląda.
I jeszcze dodatkowo, tylko muszę sobie rękę zmienić. Jeszcze sobie tutaj wskoczymy w wykresik. Ostatnie 24 godziny mamy i jak widzicie, wszystko to sobie latało średnio przy temperaturze. Jakby tak stanął na środku tego wykresu. Także mamy około 33 stopnie. Najwyższe temperatury to było 35,6. Przy temperaturze zewnętrznej, już troszeczkę niżej, -3. A tutaj najniższe to było 32,7 przy temperaturach zewnętrznych 3,6 stopnia. No, najwyższa temperatura, takie skoki są, słońce świeci, niestety odbija się od ściany i wyłapuje, jak pompa ciepła nie pracuje, wyłapuje po prostu ciepło. Ale to się nic nie dzieje, zmniejsza krzywą grzewczą, a później to i tak się, że tak powiem, buja i pompa ciepła pracuje chwilę dłużej. Widzicie, to takie skoki co chwilę są. Pracuje, nie pracuje, pracuje, nie pracuje. I powiem Wam, mi się wydaje, że jak na to patrzę, że nie pracuje całym ciągiem, tylko ona pracuje w swoich najlepszych parametrach. Dla niej utrzymanie średnio tak mniej więcej 3 stopnie delty pomiędzy zasilaniem i wyjściem pompy ciepła oczywiście i dodatkowo trzymanie się przy tak około 5,5-5,7 kW cały czas. To są optymalne warunki dla właśnie pracy pompy ciepła i przy temperaturach właśnie te 33 nagrzejniki, widzicie, no średnie 33 przy średniej 0, także nie ma problemu, da się nawet ogrzewać, tylko trzeba przewymiarować grzejniki. U mnie też nie ma szału z oknami z całą tą resztą. Jak jeszcze zrobię dodatkową termomodernizację, to jeszcze lepiej to będzie wychodziło, dlatego robię te eksperymenty. I co miałem mówić, właśnie za dużo cały czas daje tego ciepła, mimo tego, że miesza te 1000 litrów cały czas w układzie. I tak za dużo po prostu ładuje, bo na dom wtedy idzie średnio około 3,5 kW i za każdym razem przeładuje układ. A jakby zaczęła modulować i zaczęła się wyrównywać do układu, to więcej bym, powiem Wam, tracił niż zyskiwał na tym, bo nie pracowałaby w swoich najlepszych parametrach. Czyli lepiej jak sobie działa troszeczkę jak taki off-on, no sobie też moduluje spokojnie. Tylko później już za dużo nie moduluje, bo nie ma potrzeby. Lepiej się wyłączyć i poczekać i mieć średnią na godzinę, jak tutaj się chodzi na 1700 W, później 1000 W, niż po prostu stracić na COP i na całej reszcie, a wcześniej przy poprzedniej pompie ciepła niestety ja to napatrzyłem się, że bo cały czas mnie ten defrost długi męczył, a tutaj tu chyba był jeden defrost jakiś, bo jest tutaj ostrzał, tu jest taki strzał, to znaczy, że chyba był defrost i jak widzicie na całej dobie na przerobionych 65 kWh ciepła 0,6 dziś, że 0,6 kWh ciepła jest tylko tej całej straty. A też widzieliście, że do południa słońca praktycznie nie było, czyli kolektory też nie wspomagały układu. Także jak na razie bardzo fajnie to wygląda. No i droga doba. Także lecimy. Kurde, sobie muszę tutaj lampę włączyć. Na centralne ogrzewanie z bufora 36657, wężownica CWU 2,109 i tutaj mamy pompa ciepła do bufora 84,187. No coś ta pompa ciepła nie chce z wami rozmawiać, dalej nie pracuje. Ogólnie pracuje, ale akurat nie teraz. Zużycie energii mamy 17,4 kWh. Coś tu klima dmuchła ze 2 razy, ale to jest, zobaczcie, ta klima w ogóle nie dmucha, a ta dmuchnęła. Także to jest jakieś źle 0,72 Wh. To taki prawie nic, że tak powiem, na całe zużycie. Średnia temperatura mamy 2,9 stopnia i średni wilgotność, tak dobrze mówię? Średnia wilgotność jest 78%. Rano był śnieg. Moment, się mieszka, jest. Polało.
Znaczy polało, posypało i nawet defrosty, powiem wam, były. O, tutaj chyba widać na tych słupkach dwóch. Tu raz, dwa, może trzy defrosty. I ojdzie, ja tutaj mam wodny. A tutaj chyba są słupki od wodnego. Kurde, ja tutaj tego nie kojarzę za bardzo. A, bo mi się przytłumacz mi to na naszego. Zapomniałem sobie. No, dumaj dzisiaj. Okej. I co? Będzie coś z tego? Będzie. Dobra, myśl. No jeszcze, tych już nie tłumaczę. Mililitry. Tak, po południu nic nie ten. To już coś tu mnie w konia robi. No ale nieważne. Słońca tyle, co kot napłakał też. Jak wyszło za chmury, to powiem wam, falownik skakał na ścianie, bo po 130% szło. Ale tak ogólnie to tego słońca mało co, jak widzicie, i to się pierwsze takie pojawiło. Przebłysk dopiero około, tutaj mamy prawie 13 godzina. Także te kolektory to coś tam delikatnie ruszyło, ale nie dużo. Dobra, spisujemy. Są wyniki. Także na centralne ogrzewanie poszło 60 kWh. Wężownica CWU wyciągnęła 2,5 kWh ciepła. Pompa ciepła wyprodukowało 65,6 kWh ciepła. Poszło na to 17,4 kWh energii elektrycznej, co nam daje COP 3,77 przy średniej temperaturze zewnętrznej 2,9 stopnia i wilgotność zgubiłem 78%. I tutaj zobaczcie, tak patrząc się na te wszystkie góra i dół, wychodzi około 32,5 średnie dobowe zasilanie. Jak było zimno, bo było około, no jeszcze jadę niżej. No co jest? 1,3 stopnia. To też tak bez sensu, jakoś tak nie idzie wcelować. Powiem, nie było chyba na minusie ogólnie. Zobaczmy, bo już z tego wszystkiego nie pamiętam. 7,2 najwyższa, najniższa 0. Także nie było na minusie, było tylko 0. Ja się czasem gubię. Tak widzicie, średnia plus 3 prawie i średnie zasilanie 32,5 mniej więcej. Tutaj mamy 32,9, znaczy to jakoś tak mniej więcej wychodzi. 34,7, no wszystko zależy gdzie co się tam ułożyło. Także 33, 32,5 średnia jest. No i pompa ciepła dalej tak sobie pracuje po prostu w takich cyklach, że pracuje, nie pracuje. Ile to było? Raz, 2, 3, 4, 5, o takie dłuższe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na 24 godziny, czyli wychodzi, że godzinę pracowała, godzinę nie pracowała, ale najważniejsze, że efektywnie pracowała. Jak widać, średnie COP to jest 3,77. O, jeszcze właśnie to dodatkowo, że mamy 65,5 kWh wyciągnięte, 62,5 to jest 3 kWh straty. To pewnie te dwa desfrosty i praca, no bo też pompa ciepła jest poniżej plus 5, tak jak tutaj. Powiem wam, wyszło jako nawet lepiej z tą pracą, ale to całokształtowo leci. Jak jest poniżej plus 5, no to pompa biegowa też cały czas mieli. Także co? Zobaczymy, co będzie jutro. Jutro ma być słonecznie. To może kolektory podgonią, już będzie na plusie. Zobaczymy. Trzecia doba. Spis powszechny. I tak. Na centralne ogrzewanie 36 860. CWU mamy 2,117. I pompa ciepła mamy 84 357. Pompa ciepła dalej obrażona. Nie chce z nami na filmie współpracować.
I lecimy dalej. Zużycie energii 13 kWh. Jak widzicie, nie pracowała przez dzień. I tak, średnia temperatura to jest 3,9. Jak tłumacz przetłumaczył złotego. 3,9 średnia temperatura i średnia wilgotność 64%. 30% nawet wilgotność była. To chyba słonko gdzieś. Z drugiej strony, no powiem wam, nie wiem. Ciekawe, o której porze była ta wilgotność tak niska. Gdzie to tu jest? Chyba gdzieś jest. To czy to? Kurde, nie. Nie, on z tych wilgotności to nie ma tej statystyki. No dobra, jest, także zapisujemy i liczymy. I lecimy. Także z bufora na centralne ogrzewanie poszło 56,5 kWh. Wężownica CW wyciągnęła 2,2 kWh, a pompa ciepła wyprodukowała 47,2 kWh. Czyli zobaczcie, na CO, z bufora wyszło o ponad 10 kWh więcej ciepła niż wprowadziła pompa ciepła. Czyli to wszystko, co wyszło ponad to, co zrobiła pompa ciepła, to jest praca kolektorów. Także pompa ciepła 13 kWh zużyła na to wszystko. Średni COP to jest 3,63 przy temperaturze średniej dobowej 3,9 i wilgotności 64%. Słuchajcie, średnia dobowa to jest temperatura z całej doby. O tego nie idzie, że tak powiem, wyliczyć wtedy, kiedy pompa ciepła nie pracowała. A pompa ciepła kiedy nie pracowała? Pompa ciepła nie pracowała wtedy, kiedy było najładniejsze słoneczko. I pompa ciepła nie pracowała, o, zobaczcie sobie tutaj, od godziny 10, a o 10 było już prawie 5 stopni na plusie, a pracowała jak było minus 2,5 i od tej 10 dopiero zaczęła pracować o godzinie 18, także 8 godzin albo ogrzewanie szło z kolektorów, albo w ogóle nie działało, bo się w domu po prostu zrobiło ciepło. I do 18, zobaczcie, 7,6, ale przez dzień 8,8 stopni było, także tutaj jeśli by nie było kolektorów, no to COP na pewno by się przy tej temperaturze poprawił. Ale jak dla mnie to jest w porządku, bo jednak to COP jest w tych najgorszych, słuchajcie, warunkach, czyli no najbardziej takie realne. No i widać, ile pompa ciepła musiała pracować, także za bardzo nie miała co robić. No, nie miała. No. Wyprowadziła 47 kWh ciepła, także trochę się pokręciła. Ale jakby nie było, jak jest słoneczny dzień, to jednak robię robotę. A później przez dzień to się tutaj nabije do pełna w baterię. To przez noc już później latam sobie praktycznie na swoim. Jak są takie spokojne dni i tak z dnia na dzień jeszcze troszeczkę. Jeden jest dobry słoneczny dzień, a drugi tak delikatny. To te, no tak można powiedzieć, 30 kWh magazynu, ale 20 użytkowe mniej więcej. Obskakuje jak na razie. Dobra, zobaczymy, co przyniesie jutro. No i z tego wszystkiego zapomniałem. Zasilanie średnie. Dalej liczyć można 33 stopnie przy tych po prostu gorszych warunkach pracy pompy ciepła. Tu mamy końcóweczkę, także też 32 do góry, 32. Tu było cieplej ogólnie, 7 stopni. A tutaj leciało po 34, także 33 można śmiało zaliczyć. I lecimy czwartą dobę. Panie, ja musiałem tam dojść. Uraz. Przewrócę na tobie. Durniu jeden. No i co? Nic nie zrobię, bo pan przyszedł tutaj kolega od bajera. Nie, dobra, lecimy. Światełko.
Na centralne z bufora 37069. Tutaj mamy CW2 128 i pompa ciepła mamy 84 583. Tak? No, pompa ciepła w standardzie obrażona. Nie chce się pokazywać. Uraz. Idziemy dalej. Co to jeszcze było? O, kurde. Nieprzygotowany jestem. Patrzcie tu. No i dobra, okej. Nic się nie dzieje. Będzie najbardziej świeżo, że tak powiem. Zużycie energii mamy 19 kWh. Średnia temperatura 2,1 i średnia wilgotność 74%. Lecimy. Także z bufora na centralne 58 kWh ciepła, wężownica CW 3 kWh ciepła, do bufora z pompy ciepła, znaczy pompa ciepła wyprodukowała 62 kWh, także widzimy strata 1 kWh ciepła, trochę słońca, trochę defrostów się wyrównało. Zużycie energii 19 kWh, średni COP 3,3 przy temperaturze zewnętrznej, średniej temperaturze zewnętrznej 2,1 stopnia i średniej wilgotności 74%. Także tak sobie tutaj to, słuchajcie, pompa ciepła raczej pracowała przez cały dzień, bo mimo tego, że było troszeczkę słońca, to powiem wam, dobra, się przerzucę, to powiem wam, zimny wiatr był okropnie. Strasznie był zimny wiatr i jak widzicie tutaj wiało, cały dzień wiało. Dopiero teraz odpuściło na wieczór. I słoneczka też trochę było. Szału nie było, ale jak wyszło, to daje jak, że tak powiem, po ścianie skakał. Ponad 7 kW nawet cisło. Także teraz troszeczkę ciśniemy z baterii, bo już sofa rozładowany. To tutaj jeszcze się kangur ładuje. Kilometry lecą, to już trzeba gada ładować. I tak. O właśnie, jeszcze bym zapomniał właśnie. Średnia temperatura na grzejniki szła 32-33 stopnie. Co widać po wykresie. Tutaj takie coś dziwne to jest. Aktualizacja była i pompy ciepła i wszystkiego całego, oprogramowania. Także musiałem reset pompy ciepła zrobić, żeby to się wszystko zaktualizowało. Dlatego są tutaj już inne kolory. Jest bardziej widoczna temperatura zewnętrzna, jaka była. I co wam mam powiedzieć? Słuchajcie, leci sobie ładnie. Kilowatogodziny śmigają. W domu ciepło. Średnio plus minus 22 stopnie utrzymuje się u mnie. Na noc tak bliżej 21, przed dzień 22. Tak, średnio powiem wam i jest super, naprawdę. Na takie pogody właśnie jak teraz, że tu przyświeci, tu coś, tu trochę w nocy zimno, się zagrzał. Trochę zimno, trochę ciepło, to tak powiem wam majątek, teraz pompa ciepła albo kopciuk z bufora. No gaz też jest fajnie sterowalny, ale tutaj to przy takiej niskiej temperaturach sobie lecę albo bufor i sterowany. Bo tak jak ja pamiętam te czasy, że trzeba było rozpalić, w domu za gorąco, późny wieczór za zimno, no niech cholery nie szło tego ogarnąć po prostu, a tutaj mam idealnie. Także jeszcze chyba jutro pomęczę temat. 5. doba i ojdzie to światełko. I tak, na centralne mamy 37 272. Wężownicę CW mamy 2137. O, pompa ciepła działa. I pompa ciepła mamy 84 808.
8. No i zobaczcie, no jednak się pochwapiła i sobie leci. Na zewnątrz mamy teraz akurat 4,7. Wyrzuca na minusie delikatnie, wentylatorek sobie leci. Gazy ładnie się trzymają, 32,5 wychodzi, 29,5 wchodzi. I tutaj zobaczcie na ciepłomierzu jeszcze od razu, jak jest okazja. Pach. 32,8 wchodzi, wychodzi 30. No mówię, każdy czujnik ma swój błąd, ale ogólnie o to chodzi, żeby się delta zgadzała. Także to jest najważniejsze. 1600 przepływ litrów na godzinę i 4,97. 5 kW sobie teraz produkuje. 5 kW produkuje. A przy jakiej mocy te 5 kW produkuje? Bo tutaj mamy zużycie, mamy 16,5 kWh, średnia temperatura 3,7 i wilgotność 93% średnia. A te 5 kW sobie robi przy jakiej mocy? Przy mocy 1070 W. Także na spokojnie macie COP5 przy temperaturze na zewnątrz około 4,5 stopnia tam było, chyba jakoś tak. Dobra, spisuję to. No i lecimy. Także z bufora muszę poprawić ten mój, kurde, pożal się Boże, Excel. Życie. Z bufora mamy 56,4, wężownica CUW 2,5 kWh ciepła. Do bufora pompa ciepła wsadziła 62,5 kW ciepła. Także tu mam 56, 57 i 2,59. Także no, strata jest. Jakiś defrościk, coś tam, chyba jeden na pewno był. Widzę, tutaj uskok jest delikatny, a jednak było około zera. I tak, pompa ciepła 16,5 kWh energii pobrała, żeby te 62,5 kWh ciepła zrobić. I zrobiła nam średnie COP 3,8. O, zjadę niżej, kurde, muszę to gdzieś indziej postawić, bo to jest normalnie jakaś porażka. Ale jak to u mnie. Zobaczcie, tu jest 3,8, a tu 3,63, a średnia 3,9, a tutaj średnia 3,7. Tylko że tu jest 93% wilgotności, cały dzień padało i pompa ciepła mogła sobie pracować w lepszych warunkach. A tu akurat było chyba słonecznie i też mroźno było i pompa ciepła pracowała tylko w tych najgorszych warunkach. Także to robi po prostu robotę. Tak jak widać, najniższa temperatura było 0,7 na plusie. Punkt rosy minus 2,9. Także to wszystko zależy, ale ogólnie no dzisiaj nie było słonka. Dzisiaj ta temperatura nawet coś podskoczyła. Z wiatrem tak na spokojnie, ale deszcz, widzicie, tutaj rośnie, cały czas padało. Cały dzień dzisiaj padało. Nawet nie wiem, czy tu mamy 10 mm deszczu na metr kwadratowy, jakoś tak to chyba liczy. No i słońca nic, 250 W. To się coś przyjaśniło. To nie jest słońce, tylko się jaśniej zrobiło. Cały dzień padało. Także bardzo fajnie to sobie. Słuchajcie, dalej lata. I średnia temperatura jeszcze jaka szła na tą, bo bym zapomniał z tego wszystkiego. 32 stopnie. Tak, bufora temperatura 32,6. Później schodził aż do 29,9. Nawet 31 stopni można policzyć, że średnia temperatura zasilania na grzejnikiem bez żadnego problemu. I jest ciepło w domu, jest elegancko. Dzisiaj nie wiało, także 22,5 stopnia nawet potrafiło to wygenerować. No bo wiatr jednak wyciąga, grawitacyjna wentylacja plus okna też. Szału nie ma. 2004 rok czy jakoś tak. Także no, życie. Dobra, zobaczę jeszcze jutro, może coś z tego nakręcę. Zobaczę, jaka będzie pogoda, bo jutro właśnie ma być już bardzo słonecznie i ma być ciepło. Także jeszcze chyba z jeden dolepiej odcinek. Zobaczymy. Także to jest takie na bieżąco. I ostatni spis powszechny.
Także z buforka na CO 37413. CW mamy 2143. Tutaj mamy pompa ciepła 84931. Chyba nawet pracuje sobie. Jeszcze 1600 przepływ 5 kW prawie nam tu leci. Pracuje. Joj, wróć, nie to. O, leci. 4,5 stopnia na zewnątrz mamy. I leci sobie 33 stopnie teraz w tym momencie. 504 40, około 5 kW. I tutaj mamy dzisiaj 1200, czyli jakieś COP 4,5. Ostatnio było 5 kW i 1000 W. 1200 to 400, 3600, 4800, czyli jakieś 4 z kawałkiem było. Właśnie się wyłączyła pompa ciepła. I tak 7,92, czyli 8 kWh na równo mu zaliczymy. I średnia temperatura 9 stopni. No ale nie ma co liczyć tej średniej, bo wtedy kiedy, widzicie, wtedy kiedy pompa ciepła nie pracowało, to były temperatury po 14 stopni. Słoneczko dzisiaj też takie w kratkę, ale dawało. I jak widać, tutaj pompa ciepła pracę zakończyła o 8 rano, a ponownie rozpoczęła o godzinie dopiero 19:40. Dopiero zaczęła. Tak, tutaj to sobie jeszcze z kolektorów leciało, później kolektor odpuściło, nagrzało, później znowu ogrzewanie włączyło. No i tak to się po prostu kręci. Dobra, spisujemy. No i lecimy. Już ostatni ten. Average należący. I tak mamy. Z bufora na centralne wyszło 37,8 kWh ciepła. Wężownica CW 1,6 kWh ciepła. Pompa ciepła wyprodukowała 34,1 kWh ciepła. Także widzicie jaka jest różnica. Tu mamy 34, 39, jakieś 5 kWh ciepła więcej poszło niż pompa ciepła wyprodukowała, czyli kolektory zrobiły robotę. Zużycie przez pompę ciepła 8 kWh prądu, średni COP 4,3, mimo tego, że i tak, że tak powiem, w najgorszych warunkach pracowała. Średnia temperatura dobowa +9, wilgotność 82%. Także jak widzicie, za bardzo nie miała co robić. Raz, dwa, trzy, 5 razy się tak naprawdę włączyła i tyle. Więcej nie miała co robić. Tak jak mówiłem, słoneczko ciepło, fajnie, szykuje się ładny tydzień ciepły. Tak wygląda właśnie jej praca. To jest temperatura bufora. Czarny to jest wyjście z pompy ciepła, a różowy zasilanie. I tutaj mamy temperaturę zewnętrzną. Ja nie wiem, co dzień to w innych kolorach normalnie te wykresy maluję. Nie wiem o co tu chodzi, ale dobra, nieważne. Także jutro to albo pojutrze podsumuję. Jeszcze nie wiem, bo już mi się teraz po nocy mi się nie chce. A rano lecę. Nie wiem, który film będzie szybciej, który później. Lecę trasę 300 km. No trzeba będzie się podładować jednak, bo na pewno nie obskoczę. Prawie pod Pacanów, później na Tarnów i z powrotem do domku. Będzie nawet może i ponad 300 km. Miałem robić trasę pod Pacanów i z powrotem. Tam się z Radkiem, Radek Off-Grid spotkam. Taki mały biznesik mamy i miałem wracać. I to miało być 270 km. Wziął sobie 2 powerbanki w razie biedy, albo się nawet gdzieś po drodze podładować. No wiecie, to
ładowanie się po drodze to nie problem, tylko tutaj jest 16 A tylko prąd i to trwa. Dlatego tak zawsze planuję to mniej więcej tą trasę, żeby w miarę obskoczyć i myślałem, że jak sobie polecę na jeszcze eko, sobie włączę, żeby nie przekręcać 25 kW poboru, to plus letnie opony, to powinienem nawet obskoczyć na jedno ładowane spokojnie, ale sobie przypomniałem, że jeden z widzów mnie zapraszał, jest z Tarnowa, może u niego coś nakręcę, bo fajne tematy ma i tam z tego niby, no powiem, że z Pacanowa mam tam 40 km, a powiem Tarnowa do domu 100 km, tak tam na zaproszeniu z 5 godzin sobie posiedzę, raczej mnie nie wygonią, to się podładuje, żebym miał tak 50% baterii i na spokojnie mogę do domu wracać. Także dobra, wy zobaczycie w następnej scenie, ja to może za 2 dni dopiero podsumuję. Dobra, słuchajcie, trzeba to jakoś podsumować, jak to mówię, mniej więcej. I chyba pomału też trzeba zrobić już podsumowanie sezonu grzewczego 2024-2025, bo już no u mnie jeszcze to ogrzewanie lata, mimo jest 13 stopni na zewnątrz, ale nie ma słonka. Jak dzisiaj deszcz pada i te 30 stopni sobie tam na grzejniki leci. W górze jest ciepło, na dole jest ciepło, także fajnie. Jest komfortowo, to jest ważne. Nie obchodzi mnie kompletnie to latanie. Ja pamiętam, jak się latało do pieca, a w tą pogodę, jak się paliło, to było coś strasznego. Przy ogrzewaniu gazowym tak samo można sobie to wszystko ustawić i też będzie sobie to latało. Przy piecu, jak się ma bufor, tak samo sobie można to zrobić wszystko. Tylko wtedy trzeba mieć ten bufor. I jak widzicie, jednak ten bufor, ten układ, bezsensowny układ, czyli pompa ciepła 6 kW z ład 1000 litrów, bo bufor 900 plus 100 litrów w grzejnikach. Nie ma to jakichś nie wiadomo jakich strat, rachunków grozy i innych rzeczy. Ja w tym roku, no nie było dalej, nie było zimy, ale ja schodzę z tym z użyciem coraz niżej. Powiem wam, nie podliczałem, ale ostatnio liczyłem, coś było 3500 kWh, to około 3600 kWh będzie, ale ten sezon będę miał pierwsze opomiarowane, ile do domu poszło kilowatogodzin ciepła. O, to jest ważne, bo tutaj dochodzi z pompy ciepła ciepło, z kolektorów wpada nam ciepło i trzeba też jeszcze doliczyć tą energię, którą klimatyzator pobrał. I to takie średnie COP3 policzę mu, tak na równo, bo tak jak są teraz temperatury, to on ma pewnie z 7. I jeśli przy plus 12 pompa ciepła, jak leciała sobie 29 stopni pompowała, no to COP 6,5 było, nie? To klimatyzator to będzie miał z 8 pewnie, bo on z samym gazem leci, nie? Ale tak policzę te 3, niech będzie moja strata, bo lepiej sobie strat więcej naliczyć i później, żeby wyszło lepiej, niż nam się wydaje, że o, jest super, super, a później zaskoczenie. Ja zawsze wolę w tą stronę, zawsze zaokrąglam na moją niekorzyść, o, że tak powiem. Także jak widzieliście, z dnia na dzień teścik, COP, wilgotność i cała reszta. Słuchajcie, i to działa. Co kto wybierze, ja już tu mówię, i jego sprawa. Ja idę tylko i wyłącznie w tą stronę. Tak naprawdę, także magazyny energii, do bufora jeszcze jako ZPV dojdzie. Jak już będę w netbillingu, czyli wszystko to, co mi się nie uda w swoje magazyny energii złapać, bo ich na pewno będzie więcej. Myślałem o 100 kWh, ale pewnie i z 200 kWh będę miał wtedy w magazynach. Powiem wam, te baterie to wszystko tanieje coraz bardziej, a energia drożeje, czyli głupotą było nie skorzystać z okazji, a przy okazji ja już mając takie zużycie, że 14 już będę miał ze 16 tysięcy kWh rocznie, to tylko i wyłącznie przerabiać tą energię, nie? Bo na samo auto elektryczne im więcej ja nim wyjeżdżę kilometrów, tym więcej nie wydałem na paliwo. Na siłę też nikt nie ma zamiaru jeździć, a kilometry lecą masakrycznie normalnie. Odkąd mam elektryka, to wiem, ile kilometrów robię i jak popatrzyłem wstecz, no to szło tych kilometrów. No i są realne oszczędności na paliwie. No i prąd to jest jedyne, co sami sobie możecie wyprodukować, nie? No, ewentualnie biogaz, jeszcze coś tam pokombinować, tylko tam to jest, no, nie jest takie popularne.
Także pompa ciepła daje radę, bufor daje radę, kolektory dają radę i wszystko jak na razie daje radę. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i co? I lecimy z tematem dalej. Trzymajcie się, cześć.